Przestajesz gonić rynek, nie sprawdzasz co godzinę, czy złoto urosło, nie panikujesz, bo Bitcoin spadł. Nie czekasz na idealny dołek, którego większość ludzi i tak nigdy nie rozpoznaje. Po prostu masz plan, prosty, spokojny, realny. Nie plan dla milionerów, nie plan dla ludzi, którzy mają setki tysięcy na start. Nie plan dla traderów, którzy siedzą cały dzień przed wykresami. Tylko plan dla normalnego człowieka, który chce powoli budować coś własnego. Plan na wolność, bo wolność finansowa nie zaczyna się wtedy, gdy masz miliony. Zaczyna się dużo wcześniej. Zaczyna się wtedy, gdy masz poduszkę bezpieczeństwa, gdy nie wydajesz wszystkiego, co zarabiasz, gdy masz coś poza zwykłym kontem bankowym, gdy zaczynasz rozumieć, że pieniądze bez planu bardzo szybko uciekają. I o tym właśnie jest ten film. O złocie, o gotówce, o bitcoinie, o strategii małych kroków, o dokupywaniu złota co 3 miesiące, o tym, czy lepiej czekać na 1 uncję, czy regularnie kupywać monety 1/10 uncji. I o tym, dlaczego dla wielu osób regularność może być ważniejsza niż perfekcyjna cena. To nie jest porada finansowa, to jest zaproszenie do myślenia. Z tej strony kryptobajera lecimy. Większość ludzi robi jeden błąd. Czeka aż będzie więcej zarabiać, czeka aż złoto spadnie, czeka aż bitcoin będzie tańszy, czeka aż sytuacja na świecie będzie spokojniejsza, czeka aż wszystko stanie się jasne. Tylko że życie rzadko daje idealne momenty, zawsze coś jest niepewne, zawsze ktoś mówi, że jest za drogo, zawsze ktoś straszy, że będzie krach, zawsze ktoś inny mówi, że jest już za późno. Przez to nie dzieje się nic i wiele osób nie robi przez to nic. Mija miesiąc, mija rok, mijają 3 lata, a człowiek dalej mówi: kiedyś kupię złoto, kiedyś kupię bitcoina, kiedyś zrobię poduszkę finansową. Tylko że kiedyś bardzo często oznacza nigdy. Dlatego plan na wolność nie może opierać się na idealnym momencie. On musi opierać się na systemie. A system jest prosty. Nie kupujesz wszystkiego od razu. Nie wrzucasz całych oszczędności w jeden dzień. Nie udajesz, że wiesz, co będzie jutro. Budujesz pozycję spokojnie, krok po kroku. Gotówka daje ci płynność, złoto daje ci fundament, bitcoin daje ci potencjał. Każdy z tych elementów ma inną rolę i właśnie dlatego razem mogą tworzyć coś dużo mocniejszego niż pojedynczy zakład. Bo wielu ludzi myśli zero-jedynkowo. Albo złoto, albo bitcoin. Albo gotówka, albo inwestowanie. Albo bezpieczeństwo, albo ryzyko. A prawdziwy portfel nie działa w ten sposób. Prawdziwy portfel nie ma wygrywać jednej debaty w internecie. Prawdziwy portfel ma dawać ci większy spokój w prawdziwym życiu. I tutaj właśnie pojawia się złoto. Złoto nie jest modne dlatego, że ktoś wrzucił wiralowy filmik. Złoto nie istnieje od wczoraj. Złoto przez setki lat było symbolem wartości, majątku i zabezpieczenia. I nie chodzi o to, że złoto zawsze rośnie. Nie chodzi też o to, że złoto jest magiczne. Nie chodzi o to, że na złocie nie można przepłacić. Chodzi o coś prostszego. Złoto jest fizyczne, jest ograniczone. Złoto nie jest czyimś długiem. Złoto możesz trzymać poza cyfrowym światem. I dlatego dla wielu ludzi złoto nie jest spekulacją, jest fundamentem. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś mówi: kupię złoto, jak uzbieram na całą uncję. Na papierze brzmi to rozsądnie. 1 uncja złota wygląda pięknie, ma niższą marżę procentową niż małe monety, jest wygodna w przechowywaniu, jest konkretna. Ale dla wielu normalnych rodzin 1 uncja to duży wydatek. I co się dzieje? Człowiek zaczyna odkładać. Potem przychodzi rachunek, naprawa auta, wyjazd, dentysta, podatek, życie. I pieniądze, które miały iść na złoto, znikają. Czasem cena złota rośnie. Człowiek mówi: teraz już za drogo, poczekam na spadek. Potem spadek przychodzi, ale wtedy brakuje gotówki. Albo człowiek boi się kupić, bo media piszą, że to koniec wzrostu. I tak mijają lata. Dlatego strategia 1/10 uncji może być dla wielu osób dużo bardziej praktyczna. Nie dlatego, że zawsze jest najtańsza, bo często nie jest. Monety 1/10 uncji zwykle mają wyższą marżę niż 1 pełna uncja. Bo to trzeba powiedzieć uczciwie, ale mają coś, czego pełna uncja nie daje każdemu: dostępność. Łatwiej kupić małą monetę co 3 miesiące niż czekać rok albo 2 na jedną dużą.
I teraz zobacz, jeśli kupujesz jedną monetę 1/10 uncji co kwartał, czyli co 3 miesiące, to po roku masz 4 monety, po 2 latach masz 8 monet, po 3 latach masz 12 monet 1/10 uncji, czyli łącznie masz 1,2 uncji złota. I to jest moment, w którym psychologia zaczyna wygrywać z teorią, bo człowiek, który czekał na idealny zakup 1 uncji, może po 3 latach dalej nic nie mieć. A człowiek, który kupywał małe monety, ma już realny majątek. Nie obietnice, nie plan w głowie, nie zapis w notatniku, tylko fizyczne złoto. 12 małych monet. I każda z nich jest dowodem, że nie tylko myślałeś o przyszłości, ale faktycznie coś zrobiłeś. I to jest siła regularności. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zawsze kupywać bez patrzenia na cenę. Nie. Mądra strategia wygląda tak. Masz bazowy plan. Raz na 3 miesiące sprawdzasz budżet i kupujesz złoto. Ale jeśli w międzyczasie złoto robi korektę, a ty masz wolną gotówkę, możesz dokupić na spadku. Nie dlatego, że wiesz, gdzie jest idealny dołek, tylko dlatego, że masz plan i gotówkę przygotowaną na okazję. To bardzo ważne, bo okazję najczęściej widzą ci, którzy mają gotówkę, a nie ci, którzy wydali wszystko wcześniej. Dlatego w planie na wolność gotówka nie jest wrogiem, gotówka jest amunicją. Wielu ludzi śmieje się z gotówki, bo inflacja zjada jej wartość. I to prawda, jeśli trzymasz wszystko w gotówce przez lata, tracisz siłę nabywczą. Ale jeśli nie masz żadnej gotówki, jesteś bezbronny wobec życia. Masz awarię samochodu, musisz sprzedać aktywa. Masz nagły rachunek, musisz brać kredyt. Tracisz zlecenie, panikujesz. Rynek spada, nie masz za co dokupić. Dlatego gotówka ma swoją rolę. Nie po to, żeby być całym majątkiem, tylko po to, żeby dawać ci czas, elastyczność i spokój. Gotówka sprawia, że nie musisz sprzedawać złota w złym momencie, nie musisz sprzedawać bitcoina, gdy rynek jest w panice, nie musisz brać pożyczki na każdą życiową niespodziankę. Najpierw budujesz poduszkę na miesiąc życia, potem na 3 miesiące, potem jeśli możesz na 6 miesięcy. Nie każdy zrobi to szybko, nie każdy ma łatwą sytuację i tu nie chodzi o perfekcję, chodzi o kierunek. Bo człowiek bez gotówki często sprzedaje pod presją, a człowiek z gotówką może spokojnie czekać. I teraz Bitcoin. Bitcoin jest zupełnie inny niż złoto. Złoto jest stare, spokojne, fizyczne. Bitcoin jest młody, cyfrowy i zmienny. Złoto jest bardziej kotwicą, Bitcoin jest bardziej potencjałem. I dlatego nie widzę sensu w kłótni złoto czy Bitcoin. To nie są wrogowie, to są dwa różne narzędzia. Złoto może chronić część wartości, Bitcoin może dawać ekspozycję na cyfrowe, ograniczone aktywo, które dla wielu ludzi jest długoterminową alternatywą wobec tradycyjnego systemu finansowego. Ale Bitcoin ma jedną rzecz, której nie wolno ignorować – zmienność. Bitcoin potrafi rosnąć dynamicznie, ale potrafi też spadać brutalnie. Dlatego kupywanie BTC bez planu jest ryzykowne. Najgorsze, co może zrobić zwykły człowiek, to wejść z całym kapitałem pod wpływem emocji, bo zobaczył film, bo ktoś krzyczy, że zaraz będzie milion, bo boi się, że przegapi okazję. To nie jest strategia, to jest presja. W planie na wolność Bitcoin powinien być kupowany spokojnie, regularnie, za kwoty, które nie niszczą psychiki, bez dźwigni, bez hazardu, bez udawania zawodowego tradera. Dla jednej osoby to może być mała kwota co miesiąc, dla innej osoby większy zakup na większej korekcie. Dla kogoś jeszcze połączenie obu metod. Najważniejsze jest to, żeby przed zakupem wiedzieć, po co to robisz. Czy budujesz pozycję na lata, czy chcesz tylko szybko zarobić? Czy rozumiesz ryzyko spadków? Czy dasz rady psychicznie, jeśli cena spadnie o 30%? Bo portfel na wolność nie może być zbudowany na nerwach. On musi być zbudowany na zasadach. Jedna z takich zasad może brzmieć: złoto kupuję co 3 miesiące, bitcoina dokupuję regularnie mniejszymi kwotami. Gotówkę trzymam jako bufor i amunicję na okazję. Proste, nie idealne, nie magiczne, ale realne. I dlatego właśnie lubię koncepcję portfela 33. Jedna część złoto, jedna bitcoin, jedna gotówka. Nie mówię, że każdy musi mieć dokładnie po 33%. To nie jest sztywny przepis, to jest sposób myślenia. Złoto, fundament i ochrona wartości. Bitcoin, potencjał wzrostu i cyfrowa niezależność. Gotówka, płynność, bezpieczeństwo i możliwość dokupywania na spadkach. Ktoś młodszy może mieć więcej bitcoina.
Ktoś bliżej emerytury może mieć więcej złota. Ktoś z niestabilnym dochodem powinien mieć więcej gotówki. Nie kupuj ślepo nikogo. Nie dopasuj plan do swojego życia, bo inaczej inwestowanie stanie się kolejnym źródłem stresu. A tu chodzi o coś odwrotnego, o spokój. O to, żeby za rok, za 3 lata, za 5 spojrzeć wstecz i powiedzieć: nie zrobiłem wszystkiego idealnie, ale nie stałem w miejscu. Kupiłem pierwszą monetę, potem drugą, potem kolejną. Odkładałem gotówkę, dokupywałem BTC, kiedy inni panikowali. Nie przeplatałem wszystkiego. Nie czekałem na cud. Budowałem. I to jest słowo klucz. Budowanie. Nie pogoń, nie hazard, nie szukanie strzału życia. Budowanie. Bo prawdziwe majątki bardzo często nie powstają z jednej genialnej decyzji. Powstają z powtarzalności. Z tego, że ktoś co miesiąc płaci najpierw sobie. Z tego, że ktoś nie wydaje całej nadwyżki. Z tego, że ktoś kupuje aktywa wtedy, kiedy inni kupują emocje. I teraz wyobraź sobie dwie osoby. Pierwsza osoba przez 3 lata mówi: złoto jest za drogie, bitcoin ryzykowny, gotówkę zjada inflacja. Zacznę, jak będę miał więcej. Druga osoba nie dyskutuje tyle. Co 3 miesiące kupuje małą monetę. Co miesiąc odkłada część gotówki, regularnie dokupuje trochę BTC. Nie idealnie, nie zawsze po najlepszej cenie, ale konsekwentnie. Po 3 latach różnica jest ogromna. Pierwsza osoba ma opinię, druga osoba ma portfel. I to jest brutalnie proste. Wolność nie przychodzi do ludzi, którzy tylko czekają. Wolność przychodzi do ludzi, którzy mają nawyk budowania. Dlatego jeśli dzisiaj nie masz dużych pieniędzy, nie traktuj tego jak wymówki. Traktuj to jak powód, by zacząć mądrze. Może od gotówki, może od małej kwoty w bitcoina, może od pierwszej monety 1/10 uncji, może od planu, że raz na kwartał robisz zakup złota, zamiast tylko oglądać ceny. Nie chodzi o to, żeby imponować innym. Nie chodzi o to, żeby wrzucać zdjęcia monet do internetu. Chodzi o to, żeby budować coś, co kiedyś może dać Tobie i Twojej rodzinie więcej spokoju, na emeryturę, na trudniejsze czasy, na okazję, na moment, w którym będziesz chciał mieć więcej wyboru. Bo wolność to nie tylko wielkie słowo. Wolność to czasem bardzo praktyczna rzecz. Możliwość odmówienia złej pracy, możliwość spokojniejszego snu, możliwość przeczekania kryzysu. Możliwość pomocy rodzinie, możliwość wykorzystania okazji, kiedy inni nie mają gotówki. I to jest właśnie plan na wolność. 12 monet, 1/10 uncji po 3 latach, poduszka finansowa, która daje oddech, bitcoin kupywany bez emocji, gotówka czekająca na okazję, krok po kroku. Jeśli ten sposób myślenia ma dla Ciebie sens, napisz w komentarzu jedno słowo: wolność. Niech to będzie znak, że nie interesuje nas już tylko gadanie o pieniądzach. Interesuje nas budowanie spokojnie, mądrze, regularnie. Złoto, gotówka, bitcoin. Plan na wolność. Z tej strony Kryptobajera. Do usłyszenia. Witam w Kryptobajerze.